Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jakub Zawiecka, dzięki Aniu za przedstawienie. Nazywam się Jakub Zawiecka, to jest dr Kasia Archanowicz-Kudelska. Razem pracujemy w Instytucie Infrastruktury Transportu i Mobilności SGH. I dzisiaj Państwu opowiemy pokrótce o wykorzystaniu, o metodach badań ilościowych, ale także jakościowych, które mieszamy ze sobą w projekcie Comobility, po to, aby docelowo wesprzeć to kierowanie polityki transportowej. Mamy nasze dzisiejsze warsztaty i prezentacja będzie wyglądać w następujący sposób. Zaczniemy krótkim wstępem o polityce transportowej. Opowiem Państwu, jakie są współczesne trendy, wyzwania, paradygmaty polityki transportowej. Będziemy się skupiali przede wszystkim na politykach transportowych w miastach, bo jest to też obszar, w którym zajmujemy się w projekcie Comobility. Następnie opowiem Państwu o takim tradycyjnym podejściu badań ilościowych, wykorzystania badań ilościowych w kreowaniu polityki transportowej, po czym omówimy 3 elementy, które my wykorzystujemy w naszym projekcie w Comobility, o metodach mieszanych, Participatory GIS oraz metodach wyboru warunkowego, które mają za zadanie właśnie wesprzeć osiąganie celów i zrozumienia wyborów i sposobów, w jaki sposób poruszamy się po mieście, bo jest to kluczowa informacja przy tworzeniu efektywnych polityk transportowych i jeśli chcemy rzeczywiście zmieniać te zachowania. Okay. Proszę Państwa, czym jest polityka transportowa? Przygotowałem dla Państwu kilka cytatów z klasyki ekonomiki transportu. Nie będziemy ich czytali. Państwo, jak rozumiem, dostaną tą prezentację, więc mogą sobie się zapoznać z tymi cytatami. Natomiast wszyscy intuicyjnie czujemy, że jest to zarządzanie, takie planowanie, działanie władz i instytucji na różnych poziomach, mające na celu sprawienie, że system transportowy funkcjonuje dobrze i efektywnie. Rozumienie tego, co to znaczy dobrze, zmienia się na przestrzeni lat i o tym za chwilę powiem, jakie są dzisiaj wymagania i wyzwania dla polityki transportowej. To chciałbym zaznaczyć, że jest to polityki transportowe są wielowymiarowe i wielopoziomowe. Proszę Państwa, co to znaczy, że system transportowy ma dobrze funkcjonować? O tym powiedziałem, że rozumienie tego zmienia się na przestrzeni lat i rzeczywiście to, jakie są cele dla polityki transportowej stawiane dziś, jest znacznie inne od tego, co było 10, 20, nie wspominając o 50 lat temu. Dzisiaj naszymi najważniejszymi wyzwaniami jest ochrona środowiska naturalnego. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że transport jest jednym z głównych kontrybutorów do zanieczyszczenia środowiska naturalnego i to jest główny cel projektu Comobility, szukanie rozwiązań, które mają wspomóc zmniejszenie tego wpływu. Natomiast też ten system transportowy powinien być zrównoważony społecznie, czyli inkluzywny, sprawiedliwy. To też jest ważny temat współcześnie i niekoniecznie to było priorytetem w poprzednich dekadach. Natomiast cały czas ważnym zadaniem dla systemu transportowego jest ta stymulacja rozwoju ekonomicznego i rozwoju gospodarki, bo to też jest, trzeba pamiętać o tym, że często dbając o środowisko naturalne nakładamy pewne ograniczenia, które mogą z kolei zmniejszać tą konkurencyjność, więc jest to wyzwanie dla decydentów i kreatorów polityki transportowej i to, co jest wyraźny taki trend i jednocześnie wyzwanie w politykach transportowych, to skupienie się zorientowanie na użytkowniku, na mieszkańcu w takim holistycznym ujęciu, właśnie w kontekście jakości życia w miastach i tak dalej, versus wcześniej polityki transportowe były bardziej zorientowane na infrastrukturę, na kreowanie infrastruktury. Więc to też jest taka zasadnicza zmiana, której w politykach transportowych aktualnie mamy. Też znacząco się zmieniło otoczenie, w którym się poruszamy. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy przede wszystkim znaczny jest wzrost przypadkowości, tych radykalnych zmian w naszym otoczeniu. Pokazują to chociażby ostatnie lata,
mamy mieć COVID, teraz mamy wojnę w Ukrainie i są to takie rzeczy, które znacząco zmieniają całe nasze otoczenie, ale także politykę transportową, funkcjonowanie systemów transportowych. I bardzo istotnym elementem jest ten postęp technologiczno-informatyczny, czy też cyfryzacja całego sektora transportu. Mamy tu na myśli chociażby zastosowanie nowych technologii, które widać w postaci elektryfikacji sektora transportu. Mamy całą serię nowych modeli biznesowych czy usług transportowych, których jeszcze niedawno nie mieliśmy. 10 lat temu, gdybyśmy zapytali, kto korzysta z Ubera, nikt nie będzie wiedział, co to jest Uber. Dzisiaj na spotkanie przyjechaliśmy Uberem. Tak, mamy car sharing, który istnieje już od XX wieku, ale tak naprawdę rozwinął się w ostatniej dekadzie. Mikromobilność, kolejny przykład tych nowych form przemieszczania się. Dzisiaj mieszkaniec miasta, rano decydując o tym, gdzie się przemieści, ma do wyboru nie 1, 2 środki transportu, tylko 5 czy 6. I ten dylemat też jest dla nas, dla Państwa, jako kreatorów polityki transportowej, jak zarządzać tym całym systemem różnych form transportu, tak, żeby to było efektywne i realizowało te wszystkie wyzwania. I takim tradycyjnym podejściem w politykach transportowych, jakby punktem wyjścia zazwyczaj jest diagnoza sytuacji. Znaczy szukamy tej diagnozy, chcemy zidentyfikować, jaki jest stan aktualny w danym mieście, w danym regionie, po to, aby zaplanować dalsze działania, które pomogą kształtować ten system transportowy w pożądanym kierunku. I tradycyjnym podejściem są badania ankietowe, czy też badania kwestionariuszowe, które pomagają nam zbierać informacje na temat tego, jak ten system transportowy na co dzień funkcjonuje. Jest cała seria, badania ilościowe, to jest bardzo rozbudowany obszar i nie będziemy tutaj szczegółowo go omawiali. Natomiast chciałbym Państwu powiedzieć tylko o podstawowych technikach zbierania ankiet, czyli mamy pierwotnie takim najstarszym modelem są PAPI, czyli wywiady przeprowadzane bezpośrednio przez ankietera, które cały czas są stosowane, cały czas są bardzo dobrym źródłem, natomiast też najdroższym i najbardziej kosztownym. Kolejnym metodą zbierania ankiet są CABI, czyli wspomagane komputerowo wywiady przy pomocy stron internetowych, czyli po prostu mamy ankiety, które wysyłamy elektronicznie do respondentów. I jest to też, dlatego to wytłumaczyliśmy na slajdzie, ponieważ jest to metoda, którą stosujemy w naszym projekcie. Ma ona dużo zalet, zyskuje na popularności coraz bardziej. Przede wszystkim umożliwia dotarcie do szerokiej grupy osób, jest też kosztowo znacznie bardziej opłacalna niż PAPI, to znaczy umożliwia nam dotarcie do większej grupy przy danym budżecie, natomiast też wiąże się z pewnymi wyzwaniami, na przykład mamy tutaj, nie ma tego ankietera, który może nadzorować wypełnianie ankiety i ewentualnie korygować błędy, więc tu przy CABI mamy na pewno duży nacisk na weryfikację jakościową tych danych, ale to też jest wykonalne i CABI chociażby też z racji tego, że rozpoczynaliśmy nasze badania ankietowe planowe w COVID-zie, w trakcie pandemii, to też jest ten format bardzo się dobrze sprawdza w takich sytuacjach, kiedy nie jest potrzebne spotkanie face to face. I wreszcie mamy CAPI i CAPI, czyli też to są wywiady bezpośrednie, tylko w różny sposób realizowane. CAPI to jest taki wywiad bezpośredni przeprowadzony przez ankietera przy wspomaganiu przy wykorzystaniu tabletu lub laptopa, a CAPI jest to taki tradycyjny wywiad telefoniczny i wszystkie te formy są w różnym stopniu stosowane przy takim podejściu tradycyjnym. Takim najbardziej typowym badaniem ilościowym, który jest wykorzystywany przy politykach transportowych, przy kreowaniu polityk transportowych, są kompleksowe badania ruchu. Kompleksowe badania ruchu, tu mają Państwo podaną definicję, że to reprezentacyjna inwentaryzacja ruchu osób i pojazdów
prowadząca do otrzymania obrazu ruchu w danym obszarze z wykorzystaniem metod statystycznych. Brzmi skomplikowany, ale to nic innego jak takie duże badania ilościowe, w których analizujemy podróże i przemieszczenia, to jest najważniejsze w tych badaniach, osób w dniu roboczym, po to, aby uzyskać taki obraz uśrednionego dnia roboczego, później z wykorzystaniem modelu transportowego, jak funkcjonuje nasz system transportowy. Czyli w nas interesuje tak naprawdę w tych kompleksowych badaniach ruchu podróże, przemieszczanie się osób w dniu roboczym i kluczowym elementem kompleksowych badań ruchu jest dzienniczek podróży. Dzienniczek podróży też, który my wykorzystaliśmy w naszych badaniach, o tym powiem na kolejnych slajdach. Natomiast nas interesuje w dzienniczku podróży zazwyczaj pytamy 1, 2, kilka dni roboczych, gdzie chcemy dostać pełen obraz sytuacji, w jaki sposób ludzie przemieszczają się. Tu mamy przykład takiej podróży w dobie. Nie wiem, czy będzie widać. Nie widać, czy widać ten mój pointer. Natomiast tu mają Państwo zaprezentowany przykład takich podróży w trakcie doby, które są zbierane za pomocą dzienniczka podróży. Oczywiście te kompleksowe badania ruchu, badania ilościowe przy kompleksowych badaniach ruchu często mają też pytania towarzyszące. Są ankiety oprócz tego dzienniczka podróży, ale jest to kluczowy element tych badań ilościowych. I przykładowe rezultaty, wyniki kompleksowych badań ruchu to takie dane statystyczne na temat właśnie funkcjonowania systemu transportowego. Czyli to są takie rzeczy jak na przykład średniodobowa liczba podróży, jak struktura podróży, czyli tak zwany modal split. Wiemy, jaki środek transportu w jakim stopniu jest wykorzystywany. Wyniki pomiarów drogowych, KBR-y często są wspierane właśnie przez pomiary ruchu, gdzie mierzy się natężenie ruchu i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie dane zasilają następnie model transportowy, który jest podstawą właśnie do tej diagnozy stanu aktualnego oraz przygotowania prognoz. Więc i to, co jest istotne, to mają bardzo lokalny wymiar te KBR-y, to znaczy nie możemy sobie w Gdańsku wykorzystać danych z Warszawy i w drugą stronę, tak? To znaczy każde miasto powinno realizować samodzielnie i dla swojego systemu transportowego te badania. I ten model transportowy jest niezwykle istotny, ponieważ na podstawie tego modelu tworzy się prognozy, które z kolei są podstawą do wydatkowania setek milionów złotych na inwestycje. Ci z Państwa, którzy zajmują się planowaniem takich inwestycji drogowych, wiedzą, że decyzja o tym, czy zbudować jednopasmową, czy dwupasmową drogę, czy postawić wiadukt, czy rondo, wynika z projektów, które są oparte na modelu ruchu. Czyli te modele ruchu są oczywiście bardzo ważne i bardzo istotne, natomiast dają nam tak naprawdę niepełny obraz tego systemu transportowego, ponieważ my faktycznie mamy informacje na temat liczby przemieszczeń i podróży z miejsca na miejsce, ale nie wiemy tego, co nas najbardziej interesuje w projekcie i też to, co jest największym wyzwaniem dla współczesnej polityki transportowej, czyli jak przekonać ludzi, żeby zmieniali swoje nawyki i preferencje, czyli dlaczego, jakie są motywacje ludzi do przemieszczania się danymi środkami transportu. I to, w jaki sposób my szukamy, jakie są inne metody, które mogą pomóc w uzyskaniu tego pełnego obrazu, opowie o tym Państwu pani Kasia przez najbliższych kilka slajdów. Dzień dobry, witam raz jeszcze. Nazywam się Katarzyna Archanowicz i dziękuję, Kuba, za przybliżenie nam teoretyczne, po co to my robimy i dlaczego tak właśnie zajmujemy się pytaniami transportu. Ja chciałabym Państwu powiedzieć, co my konkretnie robimy i zrobiliśmy i będziemy robić tutaj w projekcie Comobility, jeśli chodzi o zbieranie danych i dlaczego tak to robimy. Tutaj widzą Państwo na slajdzie, mam nadzieję, taki stateczek i górę lodową i to jest
taki symbol, który dość często się stosuje, kiedy mówi się o tym, że jak zbieramy dane, to chcielibyśmy zobaczyć pełen obraz sytuacji. A czasami jak się przyjrzymy tylko jego części, to, no to widzimy małą górę lodową na zewnątrz, a cała masa jest ukryta pod powierzchnią. My chcielibyśmy oczywiście w naszych danych, w naszym badaniu zebrać wszystkie dane, żeby nie skończyć jak Titanic. I dlatego staramy się dobrać takie metody i takie techniki, żeby właśnie móc to zrobić. No i tutaj takie podstawowe pytanie, które nie bez kozery zamieściłam, a mianowicie czy rzeczywiście ludzie są racjonalni? Bo tak jak wspominał Kuba, na początku w badaniu właśnie preferencji transportowych właśnie w ten sposób podchodzono i badano tylko takie racjonalne deklaracje badanych respondentów. No i czy tak rzeczywiście jest? Poproszę następny slajd. Oczywiście, tutaj mogę sobie zmienić, tak? To jak sobie tutaj wcisnę, OK. No więc całkiem jeszcze do niedawna, bo do lat 70. dominował taki model człowieka ekonomicznego, racjonalnego, gdzie rzeczywiście naukowcy myśleli, że człowiek jest takim racjonalistą, takim statystykiem, wybiera zawsze to rozwiązanie, które jest po prostu obiektywnie najlepsze, przeprowadza takie analizy w swoim umyśle i jeżeli się nie pomyli, to właśnie będzie to najlepsza decyzja o takiej największej użyteczności, bo temu człowiekowi ekonomicznemu on jest oparty na, tutaj dlatego taki właśnie rysunek, on jest oparty na tym człowieku wirtuliańskim Leonardo da Vinci, on jest po prostu do bólu racjonalny, chce zmaksymalizować swój zysk zawsze, chce rywalizować, zawsze chce być pierwszy i najbardziej i najlepiej mu działać samotnie. O nim tak naprawdę opowiada klasyczna ekonomia i pod jego potrzeby jest uszyta. Natomiast ja często powtarzam, że ten człowiek ekonomiczny to jest tak jak Yeti, to znaczy wszyscy o nim słyszeli, ale nikt go jeszcze nie spotkał, bo tak naprawdę jak sobie wewnątrz naszych umysłów pomyślimy o sobie, naszych bliskich i dalszych znajomych i krewnych, to okazuje się, że my tacy racjonalni wcale nie jesteśmy, mimo że bardzo chcielibyśmy pewno być. No właśnie, więc jacy my jesteśmy? Teraz dominuje taka wizja człowieka psychologicznego, a mianowicie człowieka, który nie zawsze działa racjonalnie, natomiast bardzo dużo czasu i energii poświęca na to, żeby zracjonalizować to, co robi, żeby powiedzieć nie, ja na pewno zrobiłem tak, bo to był najlepszy wybór. I my jesteśmy to tutaj, ja jestem psychologiem, dlatego też pozwoliłam sobie taki termin z psychologii społecznej Państwu pokazać. My jesteśmy takimi skąpcami poznawczymi, to znaczy bardzo lubimy iść naszym umysłem na skróty, popełniać jakieś skrzywienia poznawcze i skróty umysłowe, porównania społeczne do innych ludzi, a tego naszego umysłu nie używać do tego tak naprawdę, żeby racjonalnie i ekonomicznie, i statystycznie, i logicznie podejmować jakieś decyzje, tylko żeby właśnie uzasadnić, zracjonalizować to, co żeśmy już poczuli i to, co po prostu wiemy, że tak jest. Więc my jako właśnie ten człowiek psychologiczny i skąpiec poznawczy nie zawsze zachowujemy się tak racjonalnie, jak byśmy chcieli to widzieć. No i to jest pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna przy badaniach właśnie z nami, z ludźmi, bo każdy z nas może być też takim badanym i o nas są te dane. No i druga rzecz, która też różni nauki właśnie społeczne od nauk takich ścisłych, to, że tutaj ta niebieska strzałeczka, to, że nasi badani to właśnie ludzie, którzy czują, którzy uczą się i to, co z nimi robimy w trakcie naszego badania, też wpływa na to, jak oni się zachowują i jakich odpowiedzi nam udzielają. I dlatego powinniśmy bardzo przy tych badaniach być czujni i metodologicznie, i etycznie, i bardzo uważać, w jaki sposób i jak my dokonujemy
właśnie zbioru naszych danych. No i dlatego właśnie już teraz w naukach społecznych tak naprawdę złotym standardem są tak zwane badania mieszane, które łączą część badania o charakterze jakościowym i badania o charakterze ilościowym. Znów lubię ten symbol yin-yang, bo on pokazuje, że dopiero wtedy my mamy taką całość sytuacji. Dopiero wtedy potrafimy rzeczywiście zobaczyć, jak ta góra lodowa wygląda na zewnątrz i wewnątrz. Oczywiście myślę, że większość z Państwa wie, ja tylko powtórzę, badania jakościowe to są te liczby, tak, sprawdzające, jak rzeczywiście jest, a badania jakościowe to są te takie sprawdzające, dlaczego właściwie ludzie w ten sposób myślą, w ten sposób się zachowują, w ten sposób czują. To można robić na różne sposoby. Tutaj napisaliśmy takie trzy sposoby łączenia tych badań ilościowych i jakościowych właśnie w badaniach mieszanych. Można robić najpierw badania jakościowe, albo można później robić badania jakościowe po badaniu ilościowym, albo też można robić je równocześnie. Tutaj wyboldowaliśmy właśnie numer 3, tak zwany exploratory design, czyli to, że my najpierw prowadzimy badania jakościowe, żeby zeksplorować całą sytuację, zobaczyć, co w trawie piszczy, a później przeprowadzić badanie ilościowe i to właśnie zrobiliśmy w naszym badaniu Comobility. Pokażę Państwu teraz nasz schemat badawczy, jakim podążamy i ta strzałka też pokazuje, że one się jeszcze nie kończą, będziemy być może do tego schematu jeszcze jakieś badania dokładać. Znaczy, ale zacznijmy od początku, czyli zacznijmy od badania jakościowego wśród ekspertów. Zrobiliśmy 9 wywiadów indywidualnych i 2 panele z ludźmi, którzy rzeczywiście na transporcie się w Polsce znają. Następnie przeszliśmy do badania jakościowego wśród rodziców dzieci szkolnych i zrobiliśmy 8 wywiadów pogłębionych, 8 wywiadów fokusowych właśnie z takimi rodzicami w 3 szkołach. I to była właśnie część jakościowa badania, z której wyszło nam, co w ogóle w trawie piszczy i jak ludzie rozumieją pewne pojęcia. O tym będę jeszcze za chwilkę mówić. A następnie przeszliśmy do badania ilościowego. Robiliśmy właśnie, tak jak Jakub powiedział, badanie KAVI i koniec końców udało nam się przetestować 504 rodziców, którzy mieli 683 dzieci, bo oczywiście jedni mieli jedno dziecko, jedni więcej. I oni opowiadali nam o właśnie swoich doświadczeniach i zwyczajach związanych z transportem i z odprowadzeniem i przyprowadzeniem dzieci do szkół. A następnie po tym badaniu my w tym momencie mamy właśnie dane z badania ilościowego tego KAVI i teraz zrobiliśmy też badanie ilościowe wśród wszystkich mieszkańców Warszawy. Znaczy mówiąc wszystkich mieszkańców Warszawy, oczywiście nie mam na myśli tego, że przetestowaliśmy każdego jednego mieszkańca, więc jeżeli Państwo nie dostali Państwo nie wypełniali tej ankiety, to nie znaczy, że zostali pominięci. Oczywiście była to próba 1150 respondentów. I będziemy do tego, jak mówię, to jest jeszcze lista otwarta, bo będziemy pewno jeszcze jakieś tutaj badania, na przykład jakościowe dodawać. Też w tej metodzie mieszanej jest to możliwe, że po prostu jeżeli coś nam specjalnie zainteresuje, coś chcielibyśmy specjalnie pogłębić, to właśnie takie badania jakościowe jeszcze się dodają. Więc teraz chciałam bardzo szybko powiedzieć, bo to nie czas dzisiaj na to, co robiliśmy na tym badaniu jakościowym, gdzie eksplorowaliśmy całe zjawisko. No chcieliśmy się przede wszystkim dowiedzieć, czym jest bezpieczeństwo drogowe dla ludzi. Okazało się, że ono może być bardzo ciekawie, bardzo różnie postrzegane, zarówno na przykład jako wypadki drogowe, ale także jako jacyś niebezpieczni ludzie, którzy mogą naszym dzieciom na drodze do szkoły zagrażać. Badaliśmy, jaka jest świadomość środowiskowa, jak ludzie w ogóle, jakie mają poczucie, że chcą środowisko chronić. Jaki jest wpływ pogody? Co to znaczy w Polsce zła, co to znaczy w Polsce dobra pogoda?
czy mamy, a jeżeli mamy, to jaką mamy potrzebę posiadania samochodu, czy rzeczywiście jest on dla nas konieczny. I bardzo ciekawe też, jak postrzegamy ekonomicznie koszt samochodu, co to dla nas znaczy, dla nas utrzymanie samochodu i prawdziwy koszt samochodu, którym jeździmy, jak to przeliczamy. Zupełnie nieekonomicznie, od razu tutaj dodam, tak nam wyszło. I jakie mamy podejścia do innych środków transportu niż właśnie samochód, co o nich myślimy, jakie są za i jakie przeciw, no i oczywiście jak to, gdzie mieszkamy, wpływa na to, jak się zachowujemy. Więc cała masa zagadnień, które eksplorowaliśmy na badaniu jakościowym. Jeżeli kogoś będzie to interesować, to są oczywiście dane z tego badania. Natomiast ono służyło nam przede wszystkim do zebrania tych danych i do konstrukcji kwestionariusza, właśnie tego kwestionariusza CAVI, który później został użyty w badaniu ilościowym. I ja tylko tutaj pokrótce powiem, że badaliśmy takie 3 szkoły w Warszawie, szkołę w Śródmieściu na ulicy Kruczkowskiego, szkołę na Targówku na ulicy Trockiej i szkołę w Wawrze na ulicy Kajki. My je tutaj tak roboczo nazwaliśmy szkołą w centrum, szkołą podmiejską i szkołą tranzytową, tak żeby wiedzieć, o jakich szkołach mówimy i takich też, żeby Państwu ułatwić patrzenie teraz na tą prezentację, takich też używaliśmy kolorów na prezentacji, czyli jedna szkoła będzie zaznaczona na czerwono, druga na niebiesko, trzecia na zielono. To jest oczywiście zupełnie przypadkowe, chodzi o to, żeby się łatwiej orientować w czytaniu slajdu. I trochę się tego spodziewaliśmy, ale mamy potwierdzenie w badaniu, właśnie w badaniu jakościowym, że te szkoły są w różnych miejscach Warszawy, sprawia, że zupełnie inaczej tam się ludzie zachowują i zupełnie też inne mogą mieć zwyczaje transportowe i podejście do tego transportu. Więc znów skracając, jeżeli chodzi o szkołę podmiejską, no to jest szkoła, która rzeczywiście to jest tylko 11 km od centrum, ale tam ludzie już mówią, że mieszkają poza miastem i nie potrzebują do tego miasta, do tego centrum dojść. Mamy szkołę na Obrzeżach, szkołę Trocką, punkt przeładunkowy, metro Trocka i mamy szkołę w centrum na ulicy Kruczkowskiego. Jedyne miejsce, gdzie respondenci mówili nam, właściwie można samochodu nie mieć, bo wszystko możemy załatwić za pomocą albo spaceru, albo komunikacji miejskiej, która jest całkiem dobrze rozwinięta. No i to było badanie jakościowe. Przeszliśmy do badania ilościowego i tutaj mają Państwo właśnie już dane z tego naszego badania CAVI w szkołach i jak widzicie Państwo się potwierdziło. Jeszcze raz przypominam o tych kolorach: niebieskie centrum, czerwone ulica Trocka i zielone ulica Kajki. Oczywiście widzimy, że na przykład jest no, całkiem duża grupa, bo ponad 16% osób właśnie z centrum, rodziców z centrum, którzy nie mają samochodu, nie że uważali, po prostu nie mają samochodu, on nie jest im potrzebny. Natomiast też jak widać na tych badaniach, najczęściej taka rodzina ma jeden samochód. Zdarzają się też 2 samochody i tutaj najmniej tych podwójnych samochodów jest znów w centrum. Natomiast no, są też rodziny, zdecydowanie jest ich mniej, które posiadają samochodów więcej. Nawet też 4 samochody się zdarzały w gospodarstwie domowym. Więc jak widzicie Państwo, to jest takie potwierdzenie ilościowe tego, co widzieliśmy już na badaniu, co przewidywaliśmy na badaniu jakościowym. Tutaj znów dane z badania ilościowego, właśnie przeprowadzonego na tych rodzicach, przypominam. I tutaj mamy powody wyboru środka transportu. Oczywiście było ich o wiele więcej. Myśmy tutaj skrócili to do jednego slajdu, żeby było to dla Państwa bardziej czytelne. No i oczywiście samochód to po prostu krótki czas podróży, możliwość załatwiania innych spraw przy okazji, to, że przy zmiennej pogodzie cały czas jesteśmy pod dachem,
i takie były powody. Natomiast ciekawe jest to, że w tych takich bardziej zrównoważonych środkach transportu, czyli rowerze, hulajnodze, czy też chodzeniu pieszo, się już wybija, jak widać, dość wysoko właśnie to, że to dziecko mówi nam, że ono by wolało jednak w jakiś inny sposób dotrzeć do szkoły. Tutaj zaznaczyliśmy to na zielono. I to daje nam dużą nadzieję i pokazuje, że można zmieniać te przyzwyczajenia. Dziecko może być takim liderem zmian. I ostatni slajd z badania ilościowego, później oddam głos Kubie. Tutaj też takie potwierdzenie, to jest oczywiście absolutnie malutki wycinek tych badań, tak żeby Państwu po prostu pokazać, co robimy i dlaczego robimy. Tutaj pokazanie, co zachęca rodziców do podróży komunikacją miejską, co mogłoby sprawić, że więcej takich rodziców wybierze ten środek transportu, a nie inny, żeby dostarczyć swoje dziecko do szkoły. Tutaj, jak Państwo widzą, podzieliliśmy naszych rodziców na rodziców młodszych dzieci i rodziców starszych dzieci. Okazało się, też to nam już wychodziło w badaniach jakościowych, tutaj potwierdziliśmy to już liczbami, że wiek dziecka ma bardzo duże znaczenie w tym, jak zachowujemy się, jakie są nasze zwyczaje transportowe odnośnie odprowadzania dziecka do szkoły. Po prostu dużo rodziców uważa, że takie dzieci w klasie 1-3, te nauczanie zintegrowane, to są po prostu jeszcze dzieci za małe, żeby mogły jechać autobusem. Autobus wydaje się rodzicom nie do końca bezpieczny. Natomiast ten problem już nie występuje, kiedy dziecko jest starsze. No i oprócz tego, to znów tylko wycinek, ale oprócz tego jest też ważne dla rodziców obecność przystanku, który jest w bezpiecznym miejscu, czyli właśnie bezpiecznym komunikacyjnie, ale również bezpiecznym od jakichś właśnie złych ludzi, którzy mogą zrobić coś złego naszym dzieciom, więc ten przystanek musi być bezpieczny, musi być blisko, no i też oczywiście rodzice oczekują, chcieliby, żeby był autobus szkolny, jak widzicie Państwo, to się też różni i no najbardziej takiego autobusu oczekiwaliby rodzice ze szkoły na ulicy Kajki. Tutaj to były klasy 1-3, troszkę inaczej to wygląda w klasach 4-8, ale też autobus szkolny, też przystanek w bezpiecznym miejscu, też blisko szkoły, częste połączenia, więc mamy już na to twarde dane i mamy się czym podeprzeć. To tyle ode mnie, przekazuję głos Kubie. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję, Kasia. Tak, proszę Państwa, tak jak Kasia powiedziała, to jest jedynie niewielki wycinek naszych danych, natomiast kluczem dzisiejszej prezentacji, takim, który chcielibyśmy Państwu przekazać, jest to, że dzięki właśnie zastosowaniu na początku metod jakościowych my byliśmy w stanie zidentyfikować pewne kwestie, o których wcześniej niekoniecznie wiedzieliśmy i które później byliśmy w stanie eksplorować już w badaniu ilościowym na szerszej populacji i rodziców, i mieszkańców Warszawy, więc to pokazuje, że rzeczywiście ma głęboki sens mieszanie tych metod i też będziemy prawdopodobnie jeszcze na dalszych etapach projektu kontynuować i badania ilościowe, to na pewno, ale pewnie będziemy to przerywali też badaniami jakościowymi, żeby potwierdzić te rezultaty, które zebraliśmy. Na koniec naszej prezentacji chciałbym Państwu powiedzieć jeszcze o dwóch technikach, dwóch metodach badawczych, które zastosowaliśmy u nas w projekcie po to, żeby usprawnić to zbieranie danych i które też są pewnego rodzaju awangardą, przynajmniej w tych badaniach transportowych. Jedną z nich jest Participatory GIS, czyli jest to taka metoda, technika, która wiąże, jest to metody badania ankietowe, ale także techniki kartograficzne, koncepcje nauki obywatelskiej, czyli Citizen Science. To jest też bardzo ważny koncept dla nas w projekcie Comobility, ale też taki zyskujący bardzo na popularności trend, jeśli chodzi o zarządzanie miastami, tworzenie przestrzeni miejskich, czyli koncepcja zakładająca, że mieszkańcy mają największą wiedzę i
najlepiej często wiedzą, jakie są problemy lokalne i w jaki sposób mają też odpowiednie narzędzie czy odpowiednie doświadczenie, które można wykorzystać do rozwiązywania różnych problemów miejskich. Także Participatory JS to jest nic innego jak ankieta, tylko która wykorzystuje mapy do lepszego przekazania informacji i wiedzy, które respondenci chcą nam przekazać. Ona najczęściej stosowana jest właśnie do analizy zachowań przestrzennych. W naszym wypadku ona została wykorzystana właśnie do dzienniczka podróży. Typowy dzienniczek podróży to jest taka dosyć nużąca tabela, gdzie zaznaczamy godziny, przemieszczenia, miejsca i tak dalej. To dla respondenta jest dosyć trudne, nużące, więc taka mapa, jak Państwo zobaczą tu na kolejnym slajdzie, tu mamy przykład z lewej strony, to jest przykład naszej ankiety z lewej strony, gdzie za pomocą mapy teoretycznie można jednym kliknięciem wskazać swój adres, ale też te ankiety PPGIS są w stanie nam dostarczyć wielu informacji i ta komunikacja z mieszkańcami jest bardzo ułatwiona. Oczywiście nie są pozbawione wad, to znaczy, a raczej ryzyk bym powiedział, to znaczy nie każdy jest w stanie obsługiwać takie ankiety. Często wymaga to odpowiedniego zrozumienia, też obsługa map nie jest oczywista dla wielu respondentów, także też nie jest to idealne rozwiązanie na wszystkie problemy, natomiast na pewno usprawnia ten proces chociażby właśnie w dzienniczkach podróży i planujemy jeszcze skorzystać z tej metody w kolejnych etapach badania w Comobility projekcie. I ostatnim elementem, o którym chciałbym Państwu powiedzieć, są metody wyboru warunkowego, jest to taka metoda ilościowa, która pozwala poznać preferencje konsumentów dla wybranych atrybutów, dla wybranych cech, powiedzmy, w naszym wypadku transportu, różnych środków transportu, na podstawie hipotetycznych odpowiedzi. Tak? To znaczy stawiamy respondenta przed hipotetycznymi wyborami dwóch lub więcej wariantów i pytamy, czy wolałbyś w danej sytuacji skorzystać z takiego wariantu, czy z takiego wariantu. One są dosyć szczegółowo opisane, te warianty i dzięki temu, przy odpowiednio dużej próbie, jesteśmy w stanie określić właśnie jak te poszczególne atrybuty, cechy poszczególnych atrybutów dla danej podróży wpływają na wybór. W naszym projekcie, tutaj przejdę, my pytaliśmy o typową trasę, taką obowiązkową, najczęściej wykonywaną za pomocą samochodu i szukaliśmy różnych wariantów wyboru, co by przede wszystkim skłoniło osoby w jakiś sposób do wyboru transportu publicznego. Jeśli chodzi o atrybuty, które badaliśmy, to też tu Państwo, to jest tylko też wycinek badań, wycinek rezultatów. DCE pozwala na określenie użyteczności, czyli takim prostym językiem atrakcyjności, w jaki sposób dana cecha, dany parametr danego środka transportu wpływa na jego atrakcyjność. Ujemna wartość oznacza, że wpływa negatywnie na atrakcyjność, dodatnia, że wpływa pozytywnie. I tu mają Państwo spis tych parametrów, które analizowaliśmy w naszym projekcie. Natomiast to, co jest dzisiaj istotne i co chciałbym Państwu przekazać, że właśnie DCE pozwala na taki pośredni sposób na przykład weryfikacji, na ile czas dojścia, na ile przesiadki, na ile, nie wiem, czas parkowania czy koszt parkowania wpływa na wybory transportowe. Jesteśmy to w stanie nie pytając wprost o te rzeczy, określić i to jest istotne, wydaje mi się, też dla polityk transportowych, dla tworzenia takich polityk transportowych, które rzeczywiście będą miały wpływ na zachowania mieszkańców. Także kończąc już, proszę Państwa, powtarzam trochę slajdy, które miała Ania, my w naszym projekcie Comobility staramy się to wszystko łączyć i mamy nadzieję, że rezultaty będą na tyle interesujące, że będą Państwo mogli z nich skorzystać i usprawnić te polityki transportowe także w swoich miastach. Z naszej strony dziękuję tyle, dziękuję bardzo i przekazuję głos teraz. Aha, jeszcze Ani.